Witajcie kochani. Niedawno nagrywałam film na YouTube na temat 10 faktów dotyczących niszowej marki perfum The Different Company, w którym wspominałam o tym, że w portfolio tej marki znajduje się wiele ciekawych kompozycji zapachowych. W związku z tym, że na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy miałam okazję przetestować niemal wszystkie zapachy dostępne w ofercie The Different Company, postanowiłam opowiedzieć Wam o 5 moim zdaniem najlepszych z nich, takich, które warto znać i takich, które warto mieć. Zacznę od mojego osobistego faworyta, czyli perfum The Different Company Sublime Balkis, które wyglądają tak. To jest nowoczesny, szyfrowy, kwiatowo-owocowy zapach z wyczuwalną nutą róży i czarnej porzeczki, którą ja osobiście bardzo w perfumach lubię. Czarna porzeczka znajduje się m.in. w takich zapachach jak Lancôme La Vie Belle czy Lalique Amethyst, które to oba oczywiście posiadam w swojej kolekcji. Sublime Balkis powstał w 2008 roku i stworzyła go córka założyciela The Different Company, czyli Céline Renaud. I co ciekawe, ten zapach jest bestsellerem sprzedażowym. To jest zdecydowanie najlepiej sprzedający się zapach ze wszystkich dostępnych w portfolio The Different Company na całym świecie. I powiem Wam, że to by mi przeszkadzało, gdyby nie fakt, że mamy tutaj do czynienia z perfumami niszowymi. Czyli nawet jeżeli coś jest tutaj bestsellerem w tym świecie niszowych perfum, to i tak szansa na to, że spotkamy drugą osobę na ulicy, która będzie tym bestsellerem pachniała, jest niewielka i to mi się tutaj bardzo podoba. Do używania perfum Sublime Balkis przyznają się polskie gwiazdy, m.in. Agnieszka Włodarczyk i Joanna Przytakiewicz. I wcale im się nie dziwię, ponieważ moim osobistym zdaniem te perfumy są naprawdę piękne i nie bez powodu znalazły się na szczycie mojej listy. Ja się w nich zakochałam niemal od razu i użyłam ich namiętnie już od dłuższego czasu, o czym już zapewne wiecie, ponieważ zaspamowałam Was tą informacją we wszystkich mediach społecznościowych. Na Instagramie o tym pisałam, na Snapchacie pokazywałam, na Facebooku, nawet umieściłam ten zapach w ulubieńcach maja i czerwca. Ale ze mną tak po prostu jest. Jeżeli ja coś polubię, to po prostu chcę się tym z Wami podzielić, ponieważ ja lubię dzielić się rzeczami i opowiadać o rzeczach, które są moim zdaniem godne uwagi, a ten zapach taki właśnie jest. Sublime Balkis to perfumy nietuzinkowe. Z jednej strony zielone i świeże, a z drugiej kwiatowe i nieco cierpkie. Pięknie rozwijają się na skórze. I muszę Wam powiedzieć, że idealnie nadają się na sezon wiosenno-letni jako zapach do używania na co dzień. I jest coś w tym zapachu takiego, co buduje dystans. Ciężko mi to opisać słowami, to trzeba poczuć na własnej skórze, ale właśnie ze względu na to poczucie dystansu, jaki ten zapach wywołuje, moim zdaniem idealnie pasowałby do takiej współczesnej bizneswoman, którą cechują szyk, klasa i elegancja. Naprawdę ten zapach jest niesamowity, jest intrygujący. Dla wzmocnienia tego efektu ja bardzo często łączę Sublime Balkis ze słynnymi molekułami i wtedy ten efekt bycia intrygującą jest podwójny. Gorąco polecam Wam ten zapach. Przetestujcie go sobie koniecznie, ponieważ jest mało takich zapachów, które wywołują takie emocje jak właśnie ten. Drugim zapachem na mojej subiektywnej liście najlepszych perfum The Different Company jest Pure Eve. I to jest kompozycja z 2011 roku, którą stworzyła również Céline Renaud. Jaki to jest zapach? Jest to mleczna, kwiatowo-migdałowa kompozycja i migdały, powiem Wam, są tutaj bardzo wyczuwalne. I tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ ja osobiście nie jestem zbytnią zwolenniczką migdałów w perfumach. Wręcz przeciwnie, im więcej migdałów w zapachu, tym większe prawdopodobieństwo, że zapach nie przypadnie mi do gustu, czego świetnym przykładem jest moja miłość do kultowych perfum Hypnotique Poison, czyli tej czerwonej trucizny. Ale powiem Wam, że perfumy Pure Eve stanowią pod tym względem wyjątek, ponieważ to jest jeden z nielicznych zapachów, w przypadku którego bardzo żałuję, że
nie przepadam za migdałami, ponieważ ja bardzo chętnie bym tego zapachu używała, tylko że w moim przypadku sprawa wygląda w ten sposób, że migdały sprawiają, że pogarsza się moje samopoczucie, ale bardzo, bardzo doceniam tę kompozycję. Uważam, że jest piękna, niesamowicie delikatna, ultra kobieca, blisko skórna, czyli taka, którą wyczujemy przede wszystkim my, taka, która nie zostawia za sobą tak zwanego ogona. I naprawdę, jeżeli Wy lubicie migdały w perfumach i nie tylko, to koniecznie sobie przetestujcie ten zapach, bo on daje takie uczucie, jakby ktoś otulił Was ciepłym i takim delikatnym szalem. Ten zapach jest uniwersalny i sprawdzi się niemal w każdych warunkach, ale najlepiej nadaje się jako zapach do noszenia na co dzień. Także gorąco polecam testy, z pewnością nie będziecie zawiedzeni. Pozostałe 3 zapachy, o których chciałabym Wam opowiedzieć, pochodzą z serii wód kolońskich zaprojektowanej dla The Different Company przez Emily Copperman, którą możecie kojarzyć z takich kompozycji jak na przykład Paco Rabanne Black XS czy seria Play Givenchy. Te perfumy mają kilka cech charakterystycznych. Po pierwsze, ich korki nie są ciężkie i metalowe, tylko czarne i bakelitowe. Po drugie, wszystkie perfumy z tej serii posiadają etykiety z wypisanymi nazwami składników, także nawet jeżeli nie wiemy, co się znajduje w środku, to możemy sobie sprawdzić i przeczytać. I po trzecie wreszcie, wszystkie zapachy z tej kolekcji są dostępne wyłącznie w jednej pojemności, a mianowicie 90 ml. I tutaj chciałabym Wam tylko przypomnieć, że wszystkie perfumy The Different Company o pojemności 90 ml to są perfumy, do których my możemy sobie dokupić wkład. On wygląda w ten sposób, czyli to jest taka metalowa buteleczka i do niego dołączony jest lejek. I po prostu po odkręceniu nakrętki przez lejek przelejemy sobie właśnie wkład i dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe i rzadko spotykane w świecie perfum rozwiązanie. Moim ukochanym zapachem z tej kolekcji jest Tokyo Bloom, który jak widzicie jest zielony. I ten zapach dokładnie taki jest, jak wygląda, czyli zielony i świeży. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię zielone zapachy. Ja po prostu bardzo dobrze się w nich czuję, dlatego między innymi spodobał mi się też Tokyo Bloom. Ale ja się w tym zapachu zakochałam od razu, przy czym chwilę mi zajęło, zanim zrozumiałam, dlaczego tak się stało. Otóż okazuje się, że w tym zapachu jest spora dawka bazylii, którą jak wiecie ja uwielbiam, zarówno jeżeli chodzi o jej smak, jak i zapach. Także bazylia, jeszcze raz bazylia, ale nie tylko, ponieważ w składzie tych perfum znajdziemy też mlecz, delikatne nuty kwiatowe i czarną porzeczkę. Znowu czarna porzeczka się pojawia. Także widzicie, że ja jestem fanką dużą zapachów z tą właśnie nutą. I to wszystko razem przywodzi na myśl dzieci biegające po łące, zrywające mlecze, czyli generalnie wszystko to, co kojarzy się pozytywnie i przywołuje uśmiech na naszej twarzy. Ja uważam, że ten zapach jest uroczy i po prostu za każdym razem, jak o nim myślę, to zaczynam się uśmiechać. Zresztą myślę, że to teraz widać. I powiem Wam, że ten zapach jest bardzo zielony, bardzo radosny, ale jest też dość nietuzinkowy, bo to nie jest zapach świeży, taki jak wiecie, zapachy sportowe czy cytrusowe. Nie, nie, nie. To jest zapach właśnie, który stanowi takie specyficzne połączenie różnych składników i on jest niesamowicie ciekawy z tego względu. Jest też bardzo bliskoskórny. I to bardzo bliskoskórny, czyli żeby go poczuć, musimy zbliżyć nadgarstek na przykład do nosa. Jest też niestety bardzo nietrwały. Jest to bodaj najmniej trwały zapach z całej serii wód kolońskich, które same w sobie też nie są zbyt trwałe, także on się utrzymuje na mojej skórze około 2-3 godzin. Ale ja mu wybaczam tę efemeryczność, dlatego że wydaje mi się, że ona uosabia właśnie japońskie podejście do zapachów, stąd też nazwa Tokyo Bloom.
ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Japończycy bardzo nie lubią takich charakterystycznych, mocnych i ciężkich woni, wręcz przeciwnie. Oni preferują zapachy delikatne, bliskoskórne i słabo wyczuwalne, chociaż bardzo często kupują perfumy Chanel nr 5, ale wcale nie po to, żeby ich używać, tylko żeby sobie stały na półce i żeby można je było podziwiać jako jeden z synonimów luksusu, także to taka ciekawostka. Ale to wszystko do siebie pasuje, ta właśnie delikatność, efemeryczność, ulotność tego zapachu, także mimo wszystko gorąco go Wam polecam. Ja osobiście bardzo, bardzo go lubię. Cash & Rose to kolejny zapach, który bardzo przypadł mi do gustu. Jak widzicie, ma kolor różowy, a ja jestem wielką fanką koloru różowego i to nie tylko w kontekście perfum. Sama kompozycja jest prosta i bezpretensjonalna. Otwarcie zapachu jest świeże i zielone, zapewne za sprawą szałwi. Następnie możemy wyczuć pieprz i kardamon, które nadają temu zapachowi takiego pazura i charakteru. A na samym końcu nuty kwiatowe, między innymi piwonie. Jeżeli chodzi o tytułową różę, to ona jest w tym zapachu taka delikatna, transparentna i świeża i ona się pięknie rozwija na skórze. Trwałość zapachu nie jest powalająca. Po kilku godzinach na skórze nie zostaje nawet ślad tego zapachu. Niemniej jednak warto ten zapach przetestować, warto się z nim zapoznać, ponieważ to jest taka optymistyczna, niezobowiązująca kompozycja, idealna do noszenia na co dzień. Nie jest to żaden zapachowy święty graal, ale spodoba się zarówno fankom delikatnych i kwiatowych woni, z wyczuwalną nutą róży, ale też powinien przypaść do gustu wszystkim tym, którzy szukają jakiejś ciekawej alternatywy dla takich klonów, świeżaków produkowanych na masową skalę, dostępnych w perfumeriach sieciowych. Także gorąco polecam Wam zapoznać się z tym zapachem. Ostatnią kompozycją, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest The Different Company After Midnight, czyli uniseksowa kompozycja na bazie irysa, pomyślana jako woda kolońska do stosowania na noc. Stąd też fioletowy kolor tego zapachu, który z jednej strony nawiązuje do nokturalnej nazwy, a z drugiej do irysa. I powiem Wam, że ja nie przepadam za irysem w perfumach, dlatego że on najczęściej zwiastuje to, że zapach będzie pudrowy. A ja pudrowych zapachów nie lubię, ponieważ one przyprawiają mnie o ból głowy. I obawiałam się, że w tym przypadku będzie podobnie. Jak tylko zobaczyłam, że w składzie tego zapachu jest irys, od razu pomyślałam, że zapach nie przypadnie mi do gustu, ale okazało się na szczęście inaczej. Zostałam bardzo pozytywnie zaskoczona i zamiast takiego typowego pudrowego irysa otrzymałam bardzo interesującą, taką zmysłową, kwiatowo-owocową mieszankę, która bardzo przypadła mi do gustu. Otwarcie zapachu jest świeże i soczyste i przywodzi na myśl taki świeżo wyciskany sok z cytrusów. Mieszają się tutaj orzeźwiająca bergamotka i arcydzięgiel, a w miarę upływu czasu zapach staje się bardziej suchy i do głosu dochodzą takie nuty kwiatowe jak neroli i jaśmin oraz irys. Przy czym nie pudrowy i puchaty, tylko chłodny, jakby dopiero co został zerwany. I oczywiście wyczuć możemy w tym zapachu również żywice, które nadają After Midnight swoistej głębi i zmysłowości i które to trwają na naszej skórze najdłużej. Wszystko to razem sprawia, że After Midnight jest z jednej strony lekki, a z drugiej zmysłowy, ciepły i otulający. Choć After Midnight to kompozycja typu unisex, moim zdaniem o wiele bardziej pasuje do kobiet, ale oczywiście mężczyźni też mogą jej używać, ponieważ wszystko zależy od skóry i na odpowiedniej skórze ten zapach może pachnieć naprawdę pięknie. Wbrew temu, na co wskazuje nazwa, nie powiedziałabym, że jest to zapach do używania po północy. Raczej powiedziałabym, że idealnie nadaje się do noszenia w ciągu dnia i porą wieczorową w letnie, ciepłe wieczory. On się sprawdzi idealnie na spotkaniu ze znajomymi, ale niekoniecznie na randce czy nocnych wojażach. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca mojej subiektywnej listy najlepszych perfum The Different Company.
Ufam, że dowiedzieliście się czegoś więcej na temat tych zapachów. Bardzo ciekawi mnie, która z tych kompozycji najbardziej przypadła Wam do gustu i wzbudziła Waszą ciekawość. A może jakąś już posiadacie i chcielibyście się ze mną podzielić opinią na jej temat? Dajcie proszę znać w komentarzach. Ja napisałam również tekst na temat 5 najlepszych perfum The Different Company. Link do niego znajdziecie pod filmem. I w tym tekście opisałam też kilka innych zapachów, poza tymi 5 moimi ulubionymi, które warto znać. Także jeżeli jesteście ciekawi i chcielibyście sobie też usystematyzować wiedzę na temat zapachów The Different Company, to gorąco polecam Wam mój tekst. Przypominam, że perfumy marki The Different Company możecie kupić w polskich perfumeriach internetowych. Bardzo rozbudowaną i atrakcyjną cenowo ofertę tych zapachów ma na przykład perfumeria tagomago.pl. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że wspólnie z perfumerią tagomago.pl przygotowaliśmy dla Was specjalny rabat, aż 20% na cały asortyment The Different Company, który obowiązuje od dnia dzisiejszego aż do końca sierpnia. Wszystkie szczegóły dotyczące tej akcji znajdziecie u mnie na blogu we wpisie dotyczącym 5 najlepszych perfum The Different Company. Także gorąco zachęcam Was do zapoznania się z tym tekstem i oczywiście życzę Wam udanych zakupów. Przy okazji chciałabym również powiedzieć kilka słów na temat perfumerii Tagomago. Często pytacie mnie, jaka perfumeria internetowa jest godna polecenia. A zatem odpowiadam. Jedną z takich perfumerii sprawdzonych, wiarygodnych, która sprzedaje oryginalne produkty, jest perfumeria Tagomago. Ona istnieje na rynku od 2006 roku i jest jedną z największych i najbardziej znanych perfumerii internetowych w Polsce. W jej asortymencie znajdziemy zarówno produkty makijażowe, jak i pielęgnacyjne, a skończywszy na zapachach różnych marek, począwszy od marek sieciowych, a skończywszy na markach luksusowych i niszowych, takich jak na przykład The Different Company. Także jeżeli szukaliście jakiejś sprawdzonej perfumerii, to gorąco polecam Wam tagomago.pl. I powiem Wam jeszcze jedno w ramach ciekawostki. Ja jakiś czas temu odwiedziłam siedzibę Tagomago, która znajduje się pod Warszawą i wtedy przyszedł mi do głowy taki pomysł, a mianowicie pomyślałam sobie, że może warto by było stworzyć taki specjalny materiał, w którym opowiedziałabym Wam, jak wygląda funkcjonowanie takiej perfumerii internetowej od środka. Ja miałam możliwość zaobserwowania kilku ciekawych rzeczy i wydaje mi się, że gdybyście wyrazili oczywiście ochotę i zainteresowanie takim tematem, to że mogłabym po prostu taki materiał dla Was stworzyć. Także dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy takie coś Was interesuje. Nie wiem, może macie jakieś pytania związane z funkcjonowaniem takiego sklepu internetowego. Czekam na Wasze komentarze i sugestie. Moi kochani, na dzisiaj to by było tyle. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do wspomnianych artykułów i filmów na temat The Different Company, a także linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna, ze szczególnym uwzględnieniem Instagrama i Snapchata, bo tam jestem ostatnio najczęściej. Gorąco zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!